King of Bongo jest żaglówką klasy Salmo 21A i jej projekt został zamówiony i przemyślany właśnie pod ten dokładnie rejs oraz pod moje nietypowe wymiary. Jest to tak zwana mieczówka, czyli łódka nie posiada kila jak typowy jacht morski, no i również nie posiada prawdziwej kabiny, jedynie coś co za netą umownie tak nazywaliśmy. No i tutaj jest to kawałek pokładu dziobowego, który zakrywa nam przednią połowę takiej ciasnej i przytulnej komórki, a drugie pół od gwiazd, nieba, siekącego deszczu dzieli nas tylko tak zwana szprycbuda. Pada letni deszcz. Na dużych jachtach to jest osłona kokpitu od bryzgów i fal, a u nas jedyny, często przeciekający zresztą, materiałowy daszek. No i stąd też przydomek wyprawy pod namiotem przez Atlantyk. Nasza łódka ma 6,5 metra długości i jest zbudowana ze sklejki. Najważniejszym walorem tej konstrukcji jest jej zupełna niezatapialność. King of Bongo ma łącznie 14 niezależnych komór wypornościowych, razem mających pojemność aż 2,6 metra sześciennego, wypełnionych powietrzem i gęsto upchanych pustymi plastikowymi butelkami PET. Komfort pływania na niej nie jest duży, ale przeżywalność takiego jachciku w potencjalnym starciu z wielorybem lub półzatopionym kontenerem jest ogromna, no a przynajmniej tak zakładamy. Dlatego też nie miałem ze sobą żadnej tratwy ratunkowej. Okres budowy tej łódki w 2014 i 2015 roku to było tylko około 7 miesięcy tak naprawdę intensywnych prac. No i zapadły mi one głęboko w pamięć, jako szalenie intensywny okres, w którym byłem permanentnie przemęczony i obiecywałem sobie, że to absolutnie ostatnia łódka, którą sobie buduję. Choć to oczywiście nieprawda, bo teraz otwieram w Warszawie własną szkutnię. No więc u taty za Campinosem postawiłem w ogródku taki namiotowy hangar. W jego konstrukcji, a potem w budowie łódki pomagali mi też wydatnie znajomi, za co jestem im szalenie wdzięczny. W lato to jeszcze było fajnie, ale w zimie w tym foliowym namiocie ogrzewanym kozą to już był hardcore. Byłem naprawdę wtedy zdeterminowany i tylko to mnie ciągnęło do przodu. Odrywając się od łódki, przysysałem się do telefonu i komputera, obłaskawiając kolejnych sponsorów wyprawy, a nawet raz zmontowałem o tym film, który wygrał konkurs na krótki montaż o własnej pasji i dzięki temu wyprawa zyskała kamerę GoPro, z której pochodzi większość materiałów. Cześć, zapraszam do miejsca, gdzie buduję żaglówkę, którą w styczniu wyruszę w rejs przez Atlantyk na Karaiby. Nazywam się Oleg Hanusz i jestem żeglarzem. Zamierzam być pierwszym Polakiem, który na odkryto-pokładowym jachcie mieczowym, w dodatku zbudowanym samodzielnie, przepłynie Ocean Atlantycki. Tropikalne wyspy, własny jacht, to wszystko brzmi bardzo kosztownie. Skąd miałbym mieć na to fundusze? Tak naprawdę wkładam w to niezbędne minimum. Inwestuję za to swój czas i mnóstwo pracy. To już trzecia łódź, którą zbuduję własnymi rękami. Mam większą ideę, więc udaje mi się zaangażować znajomych i obcych ludzi, żeby mi pomogli. Stawiam ambitne założenia. Mój 6,5-metrowy jacht nie będzie mieć kabiny, a taki rejs to już wyzwanie. Dlatego udaje mi się pozyskać sponsorów na materiały do jego budowy. Sklejkę, żywicę, farby i lakiery, drewno lite i żagle. Jestem konsekwentny. Od kilku lat przygotowuję się żeglując na lekkich łódkach po morzu. Za mną już pokonanie Bałtyku i rejs za koło polarne w Norwegii. Idę naprzód, zawsze działając dla większej idei. Przede mną kolejne wyzwanie. Więc na co czekasz? Na autobus? Nie, zagłosuj na mój film i w ten sposób pomóż mi w realizacji marzenia.